Pokazuję jedną z najbardziej popularnych kart marki Focusrite Scarlett. Nie wiem, dlaczego akurat wszyscy kupujecie ten model. Jest on bardzo popularny, więc na przykładzie tej karty najłatwiej pokazać wszystkie kontrolki. Pokrętło gain służy do wzmocnienia mikrofonu. Powinniśmy je skręcić na 0 przed uruchomieniem karty. Z reguły na zwrotkach maksymalny gain będzie na godzinę 13, a na głośnych refrenach około godziny 9. Przycisk pad służy do fizycznego wyciszenia wejścia mikrofonowego o 20 dB i używacie go tylko w przypadku bardzo głośnych refrenów. Do nagrywania takich klawiszy jest ustawienie line, a jeżeli chcemy nagrać gitarę bądź bas, to przełączamy na instrumentalne ustawienie. Najważniejsze, żeby na początku upewnić się, że zasilanie Phantom, czyli plus 48V jest wyłączone, tak jak w tym momencie, i gain, czyli napięcie na mikrofonie, musi być skręcone na 0. I to wszystko musi być zrobione, zanim podłączymy kabel mikrofonowy i mikrofon. Warto również ściszyć wyjście na głośniki oraz wzmacniacz słuchawkowy, żeby nie uszkodzić sobie słuchu. Jeśli nagrywamy pojedyncze źródło mikrofonowe, przełączamy Direct Monitor na mono, wtedy słyszymy mikrofon w obydwu słuchawkach. Natomiast pokrętło Input Playback nie znajduje się zawsze na każdej karcie. Jeżeli ustawimy je na pozycję Input, wtedy słyszymy tylko i wyłącznie czysty dźwięk z mikrofonu bądź instrumentu. Jeżeli z kolei przestawimy to pokrętło na Playback, wtedy słyszymy tylko i wyłącznie to, co wychodzi z programu, czyli podkład i pogłos. A w pozycji środkowej słyszymy porówno mikrofon bądź instrument razem z tym, co leci z programu. W nowszych, najtańszych konstrukcjach kart zdarzają się wyłącznie przyciski Direct Monitoringu i wtedy proporcje są na sztywno pół na pół. Możemy jedynie włączyć Direct Monitoring, czyli bezpośredni odsłuch tego, co wchodzi na wejście mikrofonowe bądź liniowe, lub ten odsłuch wyłączyć, ale nie jest to wielki problem, bo poza czułością mikrofonu i głośnością słuchawek mamy jeszcze regulację głośności tego, co wychodzi z programu Reaper i tymi kontrolkami można ustawić mix, czyli proporcje głośności wokalu, który słyszymy w słuchawkach, do głośności podkładu. Złącza, które znajdują się z tyłu, czyli od lewej USB, złącza MIDI do starszego typu klawiszy i wyjścia na głośniki. Do podłączenia większości kart służy pojedynczy kabel USB, w tym przypadku USB typu B. Czasem zdarzają się też kable USB-C oraz czasem dodatkowy zasilacz. Ta karta nie wymaga dodatkowego zasilania, wystarczy kabel USB, ale musi to być złącze USB typu drugiego, bo karta nie jest jeszcze kompatybilna z USB 3. Jeżeli nie posiadacie takiego złącza w komputerze, wtedy trzeba zastosować starszego typu hub na USB 2.0 i podłączyć go pod złącze USB 3.0. Jedynym słusznym wyborem będą słuchawki typu zamkniętego, które nie wypuszczają dźwięku na zewnątrz. Pamiętajmy o ściszeniu preampu przed podłączeniem. Upewniamy się po raz ostatni, że zasilanie Phantom jest wyłączone, a następnie końcówkę kabla XLR podłączamy do interfejsu. Każdy mikrofon pojemnościowy trzeba zawsze chować po nagraniu, bo kurz jest jego największym wrogiem. Specjalnie kazałem modelce zademonstrować zły sposób montowania koszyka. Jak poluzujemy statyw, to wtedy można
w sposób cywilizowany przykręcić koszyk, tak jak widzicie teraz. Przykręcamy mikrofon do koszyka tak, żeby był on skierowany membraną w naszą stronę i instalujemy pop-filtr tak, żeby mniej więcej odległość pop-filtra od mikrofonu była na 4 palce. Mikrofon musi być centralnie w środku pop-filtra. Teraz wystarczy wpiąć kabel XLR do mikrofonu i musi ten kabel kliknąć. I dopiero wtedy włączamy zasilanie Phantom i bardzo powoli skręcamy gain i mówimy coś głośno. Jeżeli jest na zielono, poziom sygnału jest optymalny. Czerwony oznacza przester. Teraz przenosimy się już do Windowsa i pobieramy sterowniki, czyli w tym przypadku Focusrite Drivers i przechodzimy do oryginalnej strony firmy Focusrite. Wybieramy sobie model karty. Ja wiem, że to będzie Focusrite Scarlett 2.4. Szukamy 2.4. Druga generacja. I wybieramy system operacyjny Windows 10 i pobieramy sterownik. Instalacja sterownika ASIO w większości przypadków jest bardzo prosta. Zazwyczaj trzeba tylko zrestartować Windowsa i po restarcie Windowsa będziemy już gotowi do instalacji Reapera, czyli wybawcy wszystkich ofiar programu Audacity. Przepraszam Was, ale taka prawda. No więc teraz w przeglądarce wpisujemy Cocos Reaper. Po prostu pobieramy wersję Windows 64 bit. No chyba, że macie Maca. Ok, no to czas na instalację Reapera. Ja go sobie zainstaluję w wersji Portable na pendrive'ie, którego mam tutaj i dzięki temu mogę go zawsze zabrać wszędzie. Stworzymy tylko folder. I tutaj zostawiamy tak jak jest, no i instalujemy. Dobrze, i teraz uruchomimy Reapera po raz pierwszy. Ja tutaj dam cancel, ponieważ nie chcę, żeby dodały się moje pluginy, które mam w drugiej wersji Reapera. I po raz pierwszy, jeżeli uruchomicie, trzeba wybrać kartę muzyczną. I tak, ta karta Focusrite'a, którą Wam pokazywałem, obecnie jest odłączona. Muszę pokazać na mojej profesjonalnej karcie, bo tylko w ten sposób mogę Wam nagrać ten tutorial, więc zmieniamy na ASIO i normalnie tu już by była widoczna karta Focusrite, a my wybieramy tą kartę, którą mam aktualnie zainstalowaną, czyli Motu. I teraz tak, driver ASIO to jest driver, który pozwala na niskolatencyjne nagrywanie i zawsze wszystkie programy korzystają z tego typu driverów. I teraz tutaj ustawiamy, z których wejść chcemy korzystać. Wystarczą nam w tym momencie 2 wejścia mikrofonowe. Mimo że moja karta ma więcej, to prawdopodobnie Wasza karta będzie miała tylko te 2. I tak samo większość tańszych kart ma tylko 2 wyjścia analogowe i to też sobie ustawimy. Jeżeli chodzi o pozostałe ustawienia, to w zasadzie możemy to wszystko zostawić tak jak jest. Jeżeli macie możliwość wejścia w panel ASIO karty, to wtedy warto ustawić latencję na powiedzmy 192 sample. A jeżeli możecie ustawić wyższy sample rate, to można ustawić dwukrotność 88200, co wtedy da nam większe możliwości w postprodukcji, w szczególności jeżeli ten wokal wyślecie do miksu. Dobrze.
mamy wybraną kartę ASIO i teraz 2 razy klikamy sobie i tutaj powinien się zaraz pojawić komunikat o tym, że już ta karta działa. Klikniemy sobie jeszcze raz. Zamkniemy może przeglądarkę. Tak, czasem jeżeli za dużo programów jest uruchomionych poza Reaperem, które korzystają też z karty dźwiękowej, wtedy ten sterownik może skapitulować. I teraz mamy pokazane, że jest jakość 44100 kHz, 24 bity, czyli taka standardowa jakość do nagrywania. 24 bity są lepsze niż 16 bit, ponieważ wtedy mamy większą dynamikę sygnału. I to są bardzo typowe parametry do nagrania. Ja teraz sobie zrobię pełny ekran. Pamiętajcie skróty F11 i dzięki temu wszystko mamy ładnie przejrzyście. I teraz tak, co tutaj się dzieje? Na dole mamy mikser, który możemy wyłączyć, prawy przycisk close i mamy tylko panel ścieżek. Żeby zrobić nową ścieżkę i coś na niej nagrać, to po prostu 2 razy klikamy lewym klawiszem myszki, ale jeszcze nic nie nagramy, bo trzeba uzbroić tą ścieżkę i dalej nic się nie pojawia. Ale ja pamiętam, że mikrofon, do którego mówię teraz, mam podłączony do drugiego wyjścia, do drugiego wejścia instrumentalnego, mikrofonowego, więc wybieramy input, mono, mic 2 i teraz już ten sygnał się pojawia i mogę, jak już mam tą ścieżkę uzbrojoną, jeszcze raz ją odzbroimy, uzbrajamy i teraz jak już dam rekord, to proszę bardzo, nagrywa się pięknie sygnał. I ponieważ gain na karcie mam ustawiony odpowiednio na mniej więcej godzinę 11, nie za mocno, więc ten sygnał jest całkiem w porządku. Tak powinien wyglądać nieprzesterowany, zdrowy sygnał. I teraz dałem spację i po raz pierwszy pojawia się komunikat przy pierwszym takim uruchomieniu i Reaper się pyta, co ma zrobić z plikiem po zapisaniu. My tak ustawimy, żeby wyłączyć tą opcję i Reaper zawsze po każdym nagraniu będzie zapisywać w domyślnym folderze swoim te pliki, bądź w folderze projektu. Damy Save All i od razu stwórzmy sobie folder do tego projektu. Od razu scrollujemy do tego dysku USB, do pendrive'a i teraz tak, jeżeli nazwiemy sobie ten projekt projekt 1 i zaznaczymy tą opcję Create Subdirectory for Project, to wtedy Reaper tworzy od razu nowy folder o wskazanej nazwie i wszystkie pliki, które będziemy nagrywać, będzie już umieszczał w tym folderze, co nam bardzo ułatwi później wysyłanie tego folderu komukolwiek. Wszystkie pliki będą w tym folderze. Możemy też zaznaczyć Copy all media into project directory, czyli to, co już nagraliśmy, powinno być skopiowane do tego folderu. No i już mamy teraz zapisany projekt. I teraz możemy sobie spróbować jakiś podkład wrzucić, ale jeszcze moment. Przywróćmy sobie mikser i zabezpieczmy wyjście Reapera, żeby nam uszy nie odpadły. Tutaj właśnie jest to pokrętło, o którym wcześniej była mowa. To jest głośność całego programu. Tym możemy sterować też proporcje między odsłuchem bezpośrednim, a tym, co wychodzi z Reapera. Troszkę sobie ściszymy i zainstalujemy nasz pierwszy plugin, czyli wtyczkę, która jest wbudowana w Reaper, czyli Limiter. To jest bardzo ważne, żeby ten limiter zawsze się pojawił w każdym projekcie. Klikamy na tą beleczkę tutaj wyżej, bo tutaj poniżej te beleczki to są wysyłki na inne kanały, czyli na przykład na pogłos, na delay. Klikamy tutaj lewym przyciskiem myszy i tutaj przechodzimy do pluginów Cocos i klikamy Realimit i dajmy Add. I teraz nic tu już nie musimy robić, ten limiter już jest na masterze i on zabezpiecza nasze głośniki i słuchawki i słuch przed przesterowaniem. No więc teraz możemy sobie odpalić to, co nagrałem.
To proszę bardzo, nagrywa się pięknie sygnał. Nacisnąłem spację i teraz jeżeli chcę odtąd odtworzyć, to znowu dam spację. Ponieważ gain na karcie mam ustawiony. Ale jeżeli nie chcę, żeby ten kursor przylegał do siatki, to wyłączam wtedy tą podkowę i wtedy kursor możemy umieścić gdzie chcemy. Rolką myszki zoomuję i umieszczam na przykład tutaj kursor i daję spację. Ponieważ gain jeżeli włączę z powrotem podkowę, to wtedy kursor przylega do siatki tempa. I ponieważ siatka tempa to jest tutaj ten przycisk, możemy ją wyłączyć. Wtedy automatycznie kursor sobie parkujemy gdzie chcemy. My włączymy tą siatkę z powrotem. A jeżeli złapiemy lewym przyciskiem myszy jakiś obszar, to jest tak zwany time selection. To się później przydaje do odsłuchu na przykład jakiejś partii w pętli. Czyli tu możemy włączyć pętlę i puścimy sobie tylko tą frazę. To proszę bardzo, nagrywa się pięknie sygnał. To proszę bardzo. I później też do nagrania wybranych fraz się przyda to time selection. Ale żeby sprawdzić jakie mamy tempo, to musimy usłyszeć metronom. Metronom jest tutaj. Włączamy metronom. Możemy prawym przyciskiem wejść w ustawienia i jeszcze sobie sprawdzić, czy ten klik będzie wystarczająco głośny. Trochę go sobie zgłośnimy, bo przecież ściszyliśmy wyjście całego Reapera. I teraz jak odpalimy sobie już, to proszę bardzo, nagrywa się pięknie. To słyszymy metronom, tak? No więc czas na import podkładu. Nie ma co się zastanawiać. Jak to zrobić? Reaper ma wbudowany przeglądacz, przeglądarkę plików Media Explorer. To jest bardzo fajne narzędzie. Akurat ten Media Explorer się odpalił tutaj, gdzie mikser, ale możemy złapać lewym przyciskiem myszy, proszę bardzo, go i go oddokować. Możemy sobie również zadokować z powrotem prawy przycisk myszki gdziekolwiek, dock. I wtedy jak złapiemy tutaj ten Media Explorer, to możemy go na przykład dać tutaj, żeby było wygodnie. I jeżeli go wyłączymy, to z powrotem włączając on się pojawi już tam, gdzie go przenieśliśmy. Warto się też uczyć skrótów klawiszowych, bo jak zauważyliście, tu są podane skróty. I dla miksera to jest Ctrl plus M, przetestujmy, Ctrl plus M, a dla Media Explorer to było Ctrl Alt plus X i działa. I teraz ja już sobie ten podkład przygotowałem na pendrive'ie i po prostu jeżeli chcemy go odsłuchać, to klikamy na niego raz. To jakiś taki podkładzik sobie zrobiłem. Bo tutaj mamy włączoną opcję autoplay. Jeżeli to opcję autoplay wyłączymy, no to wtedy musimy kliknąć na podkład i dać play ręcznie. Jeżeli z jakiegoś powodu ten podkład nam się nie odtwarza, to możliwe, że wyjście tego Media Explorera jest ustawione na inne głośniki na karcie. Tu się upewniamy, że wyjście jest ustawione na wyjście główne, czyli to samo, które mamy teraz w słuchawkach. No i łapiemy ten podkład lewym klawiszem myszki i przeciągamy tutaj niżej. I Reaper nam automatycznie robi ścieżkę. A ponieważ już mamy założony na masterze limiter i mamy ten master ściszony, więc nic się nam nie stanie. Możemy sobie spokojnie odsłuchać to, co nagraliśmy wcześniej, plus ten podkład. To proszę bardzo, nagrywa się pięknie. I ponieważ no tylko trochę nam się nie zgadza tempo metronomu z tym podkładem. Oczywiście, że możemy nagrywać bez metronomu, ale jeżeli będziemy chcieli się pobawić jakimikolwiek efektami i zrobić wiele innych rzeczy, to tempo musi być ustawione takie samo, jak jest w podkładzie. No to patrzcie, tu jest ustawienie tempa w BPM, czyli beats per minute. Możemy sobie na przykład nabić to tempo. Jak posłuchamy podkład, wyłączymy metronom, posłuchamy jeszcze raz.
Czyli jak przystawimy myszkę, to będzie pam, 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 pam. No i nabiliśmy mniej więcej takie tempo, jakie słyszeliśmy w podkładzie. O, ale coś zepsuliśmy. No tutaj się pojawiło takie tutaj oznaczenie, że ten podkład się zwolnił razem z tym, jak tempo zwolniliśmy ze 120 bpm do 70. A tego nie chcemy, czyli z powrotem wpisujemy 120 i musimy tak ustawić tą ścieżkę podkładu, żeby przy zmianie tempa ten podkład pozostał w takiej samej postaci, czyli dajemy prawym przyciskiem tutaj na panelu ścieżki i szukamy opcji Track Time Base i przestawiamy ją na Time. I teraz, jeżeli odtwarzamy sobie ten podkład z powrotem i z powrotem damy tempo 70, to zauważcie, że siatka tempa się zmieniła, ale podkład już nie. Zmienił się tylko ten nasz wokal, który wcześniej nagraliśmy, bo tego time base tu nie przestawiliśmy, ale to moje gadanie jest niepotrzebne, więc zaznaczam je lewym przyciskiem myszy bądź takim prawym, o, tutaj łapię, tak jak ikony na pulpicie i daję delete. I przyciskiem home przenosimy się na początek projektu. No i teraz posłuchajmy, czy ten metronom już jest bliższy temu, co jest w podkładzie. Ściszyłem sobie tutaj, widzicie, ta kontrolka to jest to samo, co w mikserze. No troszkę by się przydało szybciej. Możemy spróbować rolką tutaj to tempo dociągnąć i obserwujemy, jak zaczniemy dociągać to tempo do szybszego, co się zacznie dziać. O, to mi wygląda na pasujące tempo, 76 bpm, a ponieważ podkład był ustawiony na track time base time, więc on pozostaje niewzruszony. No i sprawdźmy dalej. No i nie rozjechało się tempo. Ściszamy. No i super. I mamy ustawione tempo. 76. Teraz dla pewności zapiszemy ten projekt. Już nie musimy używać Save As, tylko Save Project. I wiadomo, że jeżeli wejdziemy Ctrl+Alt+X w Explorera i wejdziemy w zakładkę Project Directory, czyli aktualny projekt, to ten plik powinien być, a nie ma tego pliku. No to nie ma tego podkładu, więc damy jeszcze raz Save Project As. Już nie dajemy Create Subdirectory, tylko dajemy Copy All Media. Odświeżamy i proszę bardzo, już nam wskoczył ten podkład. I mamy wszystko w projekcie. Oczywiście każde nowe nagranie wokalu automatycznie będzie umieszczone tutaj. No i teraz, nawet jeśli na karcie mamy tylko przycisk włączenia monitoringu bezpośredniego, no to tutaj możemy sobie głośnością ścieżki tutaj bądź tu wyregulować proporcję tego, co słyszymy z mikrofonu, czyli nasz wokal, do podkładu. No i ja to mam trochę inaczej zrobione, ale jeżeli macie monitoring sprzętowy, to tutaj wyłączacie monitoring, klikamy lewym przyciskiem, aż będzie ustawione na off, bo słyszymy bezpośrednio z karty to, co jest z mikrofonu. Więc dajemy na tyle głośno słuchawki, żeby dobrze słyszeć nasz głos z mikrofonu i ściszamy podkład na próbę, żeby nam nie dał po uszach i sobie próbujemy coś nagrać. To jest trochę za cicho. Dobrze. I teraz mam ustawioną ścieżkę tą, czyli wokal. 2 razy sobie kliknę, napiszemy sobie wokal 1 i nagrywamy. I teraz tak, jeżeli mam włączony metronom i prawym przyciskiem nacisnę, to tu są bardzo przydatne funkcje. Mogę sobie poprosić Reapera o to, żeby mi nabił 2 takty. Zmienimy to na 1 takt. I żeby mi nabił przed nagrywaniem 1 takt, żeby policzył do 4 w tym tempie w 76 bpm, żebym trafił w tempo. I mogę wybrać, żeby
już jak zacznie nagrywać, już nie nabijał tempa, bo w tym przypadku podkład jest równy i on mi nabija tempo. Tak samo możemy wyłączyć nabijanie tempa w trakcie i przed odtwarzaniem, tak? Ale zostawiamy, dzięki temu metronom nam nabije ten jeden takt i tak, mamy uzbrojoną ścieżkę, wszystko mamy i nagrywamy. To jest próbne nagranie wokalu. Ja nie umiem ani rapować, ani śpiewać i musicie sobie wyobrazić, jakby wasz wokal mógł brzmieć, ale to nie chodzi o to, żeby śpiewać, bo to jest tylko tutorial. Także zaraz będziemy nagrywać kilka warstw i wam pokażę fajne patenty, jak się nagrywać. I lecimy. Dalej nagrywamy. No, czasy są ciężkie, także na pewno przyda wam się taki ekspresowy kurs, bo wiele was ma w domu sprzęt, który kupiliście i leży i nie wiecie, jak go użyć. Dobrze. I posłuchamy sobie tego nagrania. To jest próbne nagranie. Rolką myszki sobie zbliżymy. Strasznie ciche to jest. No mogę teraz, żeby odsłuchać, dać głośniej ścieżkę. To jest próbne nagranie. Dalej cicho. Ale od razu zmodyfikujemy Reapera na gorąco. Wejdźmy tutaj w Options, Preferences i tutaj znajdziemy Appearance, taką zakładkę i zakładka Media po angielsku. No i tutaj mamy taką ciekawą funkcję. Jak teraz ja to tutaj kliknę i dam Apply, to tu się coś pojawi w tym miejscu. Patrzcie. Pojawiła się taka kontrolka, takie pokrętło. I teraz każdy take, każdy item i klip, który nagrywam, czy to jest podkład, czy to jest nagranie, mogę sobie dodatkowo, nie ruszając fadera na ścieżce, mogę sobie to zgłośnić. Proszę bardzo. To jest bardzo, bardzo przydatne. To jest próbne nagranie wokalu. Ja nie umiem ani rapować, ani... Trochę zgłośnimy całość. No. I mogę sobie to odrolkować. Jeżeli z kontrolem będę rolkować, to wtedy sobie przybliżam i oddalam horyzontalnie, wertykalnie, tak? A horyzontalnie przybliżam, oddalam samą rolką bez kontrola, czyli tak. Jeżeli nacisnę Alt, to wtedy przewijam tą rolką, a jeżeli Ctrl plus Alt, to przewijam góra-dół. Ale ja jeszcze jedną wam zdradzę modyfikację, drugą w tym kursie, która już wam się przyda na długi czas. No co z tym przyciskiem środkowym? On się tutaj marnuje do scrubbingu, mało osób to używa. Teraz naciskam środkowy przycisk myszki, czyli rolkę. To sobie zmodyfikujemy tą rolkę i wejdziemy w Actions, Action List i szukamy Middle, Mouse, Drag i wpiszemy Hand, jak ręka. Nie jak ręka, no bo to jest ręka po angielsku. Proszę bardzo. I rozciągamy to i tutaj ustawiamy domyślną funkcję środkowego przycisku myszy na hand scroll. Dajemy run i wtedy mamy już to ustawione. Zamykamy i teraz, jeżeli naciśniecie sobie przycisk myszki i trzymacie, to wtedy można nim przewijać cały projekt. To jest bardzo, bardzo przydatne. To samo będzie w MIDI później, jak zaczniecie się bawić. Dobrze, to teraz zamkniemy sobie Ctrl plus M, użyjemy skrótu i zamkniemy mikser. I teraz rolka plus Ctrl, kurczymy sobie te ścieżki i rolka bez kontrola kurczymy sobie w ten sposób. I jeszcze możemy sobie oczywiście złapać przycisk rolki i tak poruszać. I teraz chciałbym już odtąd nagrać jeszcze jedno podejście, jak już wchodzi jakbyś taki refren, nie wiem co to jest, bo to jest nieskończone jeszcze. No więc nie chce mi się robić kolejnej ścieżki, bo chcę nagrać na tej samej, no nikt mi nie zabroni.
Więc nagrywam i zobaczymy, co się stanie. To jest drugie podejście do nagrania na tym bicie. No i jak to słyszycie, już zaczyna to jakoś brzmieć. Oczywiście robię sobie jaja, żeby nagrać cokolwiek. I co się stało? Stworzył się drugi take. To jest bardzo ważne, żeby nie nagrywać każdego nowego wersu na nowej ścieżce, bo to jest niepotrzebne. Jedna ścieżka jest do zwrotek, jedna do refrenów, jedna do chórków, ale dzięki temu, że nagrywamy warstwami, czyli take'ami, to nam się nie zrobi straszliwy bałagan. Łapię tutaj ścieżkę, sobie ją rozciągam, rolkujemy, przybliżamy. I teraz co się stało? Możemy sobie tutaj nawet wyłączyć snap, przesunąć tą granicę. I teraz pierwsze podejście to jest pierwsze. Lecimy, dalej nagrywamy. No, czasy są ciężkie, także ściszymy podkład. I lecimy, dalej nagrywamy. A teraz jak kliknę to niebieskie, to już jest drugie podejście. To jest drugie podejście do nagrania na tym bicie. I teraz ustawimy znowu, włączymy snap, żeby było równo. I nagramy sobie trzecie podejście. Cały czas na tej samej ścieżce. To jest trzecie podejście. Trzecie podejście jest bardzo ważne, bo zaraz zobaczycie, po co to wszystko robimy. No, tyle wystarczy. Będzie nierówno na końcu, ale trudno. Spacja. Kasujemy to, jak to rozciągniemy, to po prostu te take'i, które były krótsze, się lupują. No to też można wyłączyć w ustawieniach. I teraz tak. Jeżeli mamy 3 podejścia tego samego, to w dowolnym miejscu możemy na przykład wyłączyć od razu przyleganie do siatki i możemy na przykład tutaj przeciąć. Ustawiam kursor i naciskam klawisz S, czyli split. I w tym miejscu dajemy klawisz split, czyli S. I patrzcie. Jeżeli chcę, to teraz mogę pierwszą część tego nagrania wziąć z drugiego podejścia. Tu mi się podobało, co było w tym trzecim, a końcówkę weźmiemy z pierwszego. Wyobraźcie sobie, że to są słowa tekstu. Zaśpiewaliśmy 5 razy zwrotkę i z każdego podejścia możemy wziąć najlepsze słowo, najczyściej zaśpiewane albo najlepiej wyartykułowane. No i teraz naciskamy sobie skrót Ctrl plus L jak Lucyna i mamy dalej te take'i. Jeżeli znowu naciśniemy Ctrl plus L, to mamy widok wielowarstwowy, tak? Ale mamy już w ten sposób wybrane te take'i i możemy zawsze się cofnąć do poprzednich, ale tak to działa w zasadzie. To jest drugie podejście do nagrania. Podejście jest bardzo ważne, bo zaraz zobaczycie, po co to wszystko. Ekspresowy kurs, bo wiele Was ma w domu sprzęt, który kupiliście. Dobrze. I mi się na przykład nie podoba to jedno słowo tutaj. Zaznaczamy sobie time selection w domu. Na przykład chcę to poprawić w sklepie, tak? To wtedy, jeżeli chcemy nagrać tylko to słowo, a nie ruszać innych, to zmieniamy tryb nagrywania z normal, prawym przyciskiem tu nacisnąłem, na time selection auto punch, lewym przyciskiem i teraz już zmieniła się ta ikonka i wtedy, jeżeli damy nawet nagrywanie stąd, wyłączymy nawet metronom i dajemy nagrywanie, to Reaper nagra tylko ten fragment, który jest zawarty w time selection. Proszę bardzo. Ja będę cały czas mówić do mikrofonu. Cały czas mówię, ale dopiero sklep. Sprzęt, który kupiliście. Nagrał tylko Reaper ten odcinek, który zaznaczyliśmy w time selection. Czyli to jest ten tryb time selection auto punch. Czyli te dwie techniki, nagrywanie wybiórczych fragmentów i nagrywanie
w warstwach. Jeszcze raz sobie wyświetlimy te warstwy Ctrl+L. Widzimy, tutaj doszła nowa warstwa tylko dla tego słowa. To jest właśnie powód, dla którego warto używać Reapera, nawet jeżeli macie zamiar tylko nagrywać. No w Audacity tego nie zrobicie w normalny sposób i wtedy taki projekt nagrany w Reaperze na wielu ścieżkach, które mają po wiele podejść i wszystko jest ustawione w tempie, wtedy taki projekt możecie każdemu wysłać spakowany i każdy inżynier dźwięku czy producent może sobie nawet Reapera zainstalować i ten projekt wykorzystać tak, jak potrzebuje. I w tym momencie wielu z Was się zastanawia, no dobrze, ale to tak ciężko się nagrywa bez pogłosu, bo ja tak strasznie lubię ten pogłos i no pogłos musi być, bo inaczej to nie mogę się słuchać w tych słuchawkach. No dobrze, teoretycznie nie da się nagrać z pogłosem, jeżeli karta sprzętowo tego pogłosu nie obsługuje. Ale zaraz, guzik tam. Robimy nową ścieżkę. Prawy przycisk. Insert New Track. I teraz to będzie ścieżka pogłosu. Napiszemy sobie reverb. I chcemy, żeby ten reverb brzmiał nam w słuchawkach w momencie nagrywania, ale nie chcemy nic nagrywać na tej ścieżce, więc wybieramy wejście takie jak na pierwszej ścieżce, czyli mikrofon 1 i wtedy uruchamiamy monitoring on, prawy przycisk i zmieniamy tą opcję na record disable, czyli będziemy tylko słyszeć swój głos przez tą ścieżkę, na której zaraz załączymy reverb, ale ta ścieżka nie będzie nagrywana. No to teraz wchodzimy, rozciągamy jeszcze tutaj te ścieżki i tym razem już nie przez mikser, tutaj klikamy lewym przyciskiem myszy i w zakładce Kokos szukamy Reverbate. To jest taki bardzo prosty pogłosik. I teraz ściszamy sygnał czysty, bo tego nie potrzebujemy, to mamy w odsłuchu sprzętowym karty i sobie podgłaśniamy ten reverb. Już zaczynamy coś tam słyszeć. Ja sobie ściągnę wysokie tony, powiedzmy na 5000, ściągnę sobie niskie i zwiększymy trochę ten pogłos. To jest taki bardzo prosty pogłos, nic specjalnego. Pewnie wielu z Was w komentarzach zaraz mi napisze, że można ściągnąć pogłos darmowy i zainstalować. No takie jest ich cała masa, na przykład Dragonfly, Hall Reverb, ale na razie polegajmy tylko na tym, co jest w Reaperze. I teraz możemy sobie głośność tego pogłosu w słuchawkach regulować głośnością ścieżki. No i voilà, mamy pogłos. Tak więc już jest pełen komfort nagrywania. I teraz tak, wyobraźmy sobie, że macie już tych nagrań wykonanych 5 ścieżek po 10 podejść każde i nie chcecie sami tego miksować, bo jeszcze nie umiecie, chcecie to komuś wysłać. Nic prostszego, wystarczy się upewnić, że zapisujemy ten projekt, już w tym folderze projektu jest opcja Copy All Media into Project Directory włączona, zapisujemy. I teraz, jeżeli wejdziemy sobie w Media Explorer, Ctrl+Alt+X, tutaj wyjdziemy wyżej, to możemy ten projekt prawym przyciskiem uruchomić w Windowsie Show in Explorer Finder i tutaj, żeby była pełna kompatybilność, dajemy prawym przyciskiem i używamy funkcji folder skompresowany. Oczywiście są programy do kompresji, ale jeżeli wyślemy taki plik, to każdy go będzie mógł rozpakować. Tak więc jak widzicie, nagrywanie w Reaperze wcale nie jest takie trudne, tylko trzeba to z głową zrobić. Mam nadzieję, że ten film nieco Wam rozjaśnił i nie będziecie się bać Reapera i nie będziecie próbowali nagrywać w tym potwornym Audacity. Dziękuję za uwagę.